Siemanko YouTube, tak czekam na kumpla i powiem wam, że sobie przejrzałem za ten czas wiadomości od was, w sensie komentarze, maile i znowu pojawiło się, słuchajcie, jedno z moich ulubionych pytań. Dlaczego zrezygnowałem z Segwaya AT6 na rzecz Kymco MX-u 700? Staram się odpowiadać wam, każdemu kto zada mi takie pytanie, więc postanowiłem odpowiedzieć w końcu raz na zawsze, dlaczego akurat zmieniłem Segwaya na właśnie Kymco MX-u 700. I o tym będzie dzisiejszy, mam nadzieję, krótki odcinek. Zapraszam. No dobra, no to najpierw słuchajcie, warto by było powiedzieć, dlaczego w ogóle kupiłem Segwaya AT6. Więc kiedy chciałem zmienić mojego poprzedniego quada na jakiegoś innego, no to na tej liście Segwaya nie było. Było kilka różnych marek, było też Kymco, co ciekawe, tylko że Kymco wtedy stało w zupełnie innych pieniądzach. Ono było dosyć drogie, były różne pojazdy, były Odessy, były CF Moto, były Polarisy, były Kymco, nie wiem czy tam nawet Launching gdzieś się przez chwilę nie pojawił. No i ja sobie robiłem taki ranking, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co ma coś fajnego, co ma coś gorszego i tak dalej, no różne, różniste naprawdę rzeczy, ponieważ chcę wybrać coś najlepszego w budżecie, na jaki sobie mogę po prostu pozwolić. Robię bardzo dużo researchu, dużo czytam, rozmawiam z ludźmi, mam ten komfort, że no mam was, tak, mam swoich widzów, którzy wielokrotnie mi piszecie, mam takiego quada, jest super, albo z takim mam takie problemy i tak dalej, i tak dalej. Mamy dużo rozmów wspólnych. Dobra, do rzeczy. Segwaya nie było na tej liście. Głównie dlatego, że on nie miał najlepszej opinii. Miał nawet, powiedziałbym, dosyć złą opinię, ponieważ on wchodził dopiero na rynek i niestety zaliczył trochę fuck-upów. Zaliczył fuck-up główny z przekładnią, gdzie tam coś było z paskami, coś tam z jakąś osiowością, jakieś no cuda na kiju tam się działy. No i słuchajcie, ja nie chciałem mieć takiego pojazdu, który jest problematyczny. Dlatego jego na liście nie było. Ale kiedy pojechałem do dealera, tutaj takiego lokalnego, naszego, który ma wiele marek i zacząłem z nim gdzieś tam rozmawiać, no to on mnie zaczął przekonywać bardzo mocno właśnie do tego Segwaya. Ja mówię, słuchaj człowieku, ja nie chcę Segwaya, bo słyszałem o nim bardzo złe rzeczy. Ludzie ogółem więcej narzekali niż mówili o pozytywach. No on do mnie mówi, słuchaj, no faktycznie, no okej, Segway miał fuck up, ale zachował się bardzo dobrze, bo zrobił akcję serwisową, powymieniał wszystko i tak dalej. Ja mówię, no dobra, w sumie to się chwali. No i jeszcze powiedział mi, słuchaj, teraz w ogóle wchodzą nowe roczniki, w tych rocznikach jest tam dużo rzeczy poprawianych, już nie będzie tych problemów, jest super. No to może faktycznie. Usiadłem na tego Segwaya, popatrzyłem, mówię, kurde, ładny. Tak, mówię, ładny. I akurat tak się złożyło, że to był piątek, pamiętam. I w ten piątek nie chciałem jeszcze podejmować decyzji. Tego samego dnia wieczorem zadzwonił do mnie inny dealer, z którym ja kiedyś się do niego odezwałem, bo on miał też różne marki i miał też w ofercie skup kładów. Ja jeszcze miałem swojego kłada i tak się zastanawiałem, czy po prostu nie fajnie się umówić na takiego deala, że wiecie, wymiana, tak? On ode mnie kupi mojego kłada, ja kupię od niego. No i słuchajcie, on się do mnie nie odzywał, to przez jakiś czas pojechał na urlop. No i mówi, słuchaj, kurczę, no sorry, że się nie odzywałem, byłem na urlopie. No i zacząłem z nim rozmawiać na temat Segwaya i on faktycznie też potwierdził, że Segway już się poprawił i tak dalej, że jest dużo lepiej niż było kiedyś. Ja mówię, okej, dobra, to słuchaj. Umawiamy się w ten sposób, że do jutra, do godziny 10, czyli do soboty do godziny 10, ja ci dam znać, czy ja chcę u ciebie tego Segwaya kupić. Musisz mi dać chwilę, bo ja muszę przewertować jeszcze znowu od nowa cały internet i się upewnić, że ja chcę takiego Segwaya, że on będzie po prostu odpowiadał, przynajmniej na papierku, bo nigdy nim nie jeździłem. Przewertowałem internet. Okazało się, że faktycznie coś w tym Segwayu poprawiali, że są jakby takie fajniejsze opinie i że tam już nie ma takiej spiny. Mówię, dobra, kurde, lubię wspierać nowe marki, będzie spoko. I taka była historia kupienia Segwaya. Czyli to był, no nie ukrywajmy, to był, słuchajcie, spontan. To nie było oparte na żadnych wewnętrznych, zarąbistych przemyśleniach. Przyjechał Segway, no i zaczęła się moja przygoda z Segwayem. Ja tam nagrywałem wam trochę filmików, no to wiecie, o co chodziło. No i tak, niestety okazało się, że z tym moim Segwayem, z tym moim egzemplarzem, no jakieś tam problemy miałem. Sam jeździł, wam tam pokazywałem jakieś na filmikach, to jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. Po prostu rzucało siebie, jak on sam jechał. Nie dało się zmienić biegu. No czyli innymi słowy znowu przekładnia, tak? Czyli dalej problemy z przekładnią CVT-u, bo akurat wtedy była CVT-u, bo poprzednich była chyba CX, jeśli dobrze pamiętam. Strasznie gdzieś tam piszczał, wrzeszczał, jakieś dziwne odgłosy z niego wychodziły. No ale okej, no zdarza się. Daję szansę nowym markom, ponieważ uważam, że
każda nowa marka, która wchodzi na rynek, to jest tylko z plusem dla nas, użytkowników. Słuchajcie, to musimy to zrozumieć. To jest z plusem dla nas, bo im większa konkurencja na rynku, tym lepiej dla nas. Jejku, słuchajcie, to jest super, tak? Więc wspierajmy nowe marki. Tylko no, trzeba też pamiętać, że różnie z nimi może być. No z moim egzemplarzem były jakieś problemy, natomiast co trzeba też przyznać, to nie wiem, czy ze względu na to, że prowadzę kanał na YouTubie, czy po prostu tak dla wszystkich jest fajnie, że jednak ja miałem naprawdę fajne wsparcie, jeśli chodzi o serwis. Tutaj nie mogę nic zarzucić. Jeżeli zgłaszałem jakieś tam problemy, było to ogarnięte, jak go dawałem do serwisu, było wszystko zrobione. Problem był tylko taki, że mój dealer niestety jakby tak finalnie nie dał rady sobie poradzić z tym problemem, który miałem z przekładnią, ale zorganizował mi to, że mogę tego kłada bezpośrednio zostawić importerowi. Mój dealer w ogóle zorganizował, słuchajcie, transport, że przyjechał do mnie, zabrał tego kłada, zawiózł bezpośrednio do importera. Trochę tam u tego importera mój kład był, natomiast faktycznie naprawili. W sensie sam już nie jechał, było dużo lepiej. No niestety dalej tam coś tam, jakieś odgłosy z siebie wydawał, ale słuchajcie, taki już urok tego Segwaya. Natomiast cały czas mówię o Segu. A dlaczego Kymco? No, ci co obserwują mój kanał, to wiecie, że nie wiem, już z rok temu chyba jakoś tak odezwał się do mnie importer, między innymi Kymco, bo oni też mają różne inne marki, czyli firma Motorland, i się spytali, czy chciałbym od nich dostać Kymco wtedy 550 MX-u na testy. Ja mówię, kurde, why not? Przysłali i co mam wam dużo mówić, zresztą to było chyba po moich filmikach widać, no cholera się zakochałem. Zupełnie inny kład, zupełnie inna konstrukcja w stosunku oczywiście do Segwaya. Później mi powiedzieli, dobra, to jak już 550, to może chcesz 700. Ja mówię, no kurde, jak nie, jak tak. Wysłali mi 700 i ona jest tak różna od Segwaya. Na przykład ja wam powiem co, bo jakby Segway, pytacie się też czasami, czy ja polecam Segwaya. No pewnie, że tak, no każdy kład jest fajny. Tylko przy każdym kładzie są plusy i minusy, tak? Są jakieś takie charakterystyczne rzeczy. Niektórym pasuje bardzo, że jest tutaj wajcha, innym pasuje z drugiej strony i biorą wtedy takiego, który ma z drugiej strony, nie? No to są, wiecie, takie indywidualne preferencje. Pierwszy raz miałem takie doświadczenie właśnie przy Segwayu z wysokim kładem. Ja jestem ciężki chłop. I kiedy ja siedziałem na Segwayu, to czułem się to tak fajnie, ktoś ostatnio podsumował, że jakby się jechało na suwie. Czyli siedzi się strasznie wysoko, wysoko środek ciężkości. Kurde, moje tam wtedy jeszcze, bo teraz trochę mniej, ale wtedy jakieś 120, 130 czasami nawet kilogramów. No mi się jeździło cholernie mało komfortowo, ale to jeszcze wiecie, jakby to tylko o komfort chodziło, to tam PAL 6. Bardziej ja się czułem... no niezbyt bezpiecznie. Pewnie było bezpiecznie, ale ja się nie czułem zbyt bezpiecznie. Jeździłem dużo wolniej, byłem często takim zawali drogą i nagle się okazało, że przesiadłem się na Kymco i tu jest wszystko inaczej. Jest jakby bardziej pode mnie. Kurde, ja się czułem, nawet chyba na którymś z filmiku tak powiedziałem, że na samym początku, jak tylko na niego wsiadłem, to się poczułem, jakbyśmy byli przyjaciółmi od zawsze, nie? Czyli taki bardziej po prostu skrojony pode mnie. Ja miałem takie właśnie odczucia i słuchajcie, doszło do takiego fenomenu, że był moment, kiedy miałem dwa kłady w garażu. Wtedy akurat stał i Segway, i Kymco MX-u 700, nie ten egzemplarz, tylko ten testowy. I dotarło do mnie, że kiedy mam wybór, którym jechać, wsiadam na Kymco. Segway już tak naprawdę był w takiej, powiedzmy, odstawce. Ja wtedy zacząłem się zastanawiać, mówię, kurde, może to jest jednak moment, żeby coś znowu w życiu zmienić. I dlatego mam Kymco. To jest tak naprawdę koniec historii. Dzięki serdeczne YouTube, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze na kładach, nieważne czy to jest Segway, czy Kymco, czy cokolwiek innego. Kupujcie kłady, bawcie się dobrze, trzymajcie się, na razie, cześć.